Odbieram mojego wnuka ze szkoły i wsiada do samochodu z takim wyrazem twarzy. Ani smutny, ani zły, jakby ktoś zgasił w nim światło. Ma 14 lat. Pytam go, jak minął mu dzień, wzrusza ramionami. Pytam, czy coś się stało. Mówi, że nie. Potem, po długiej ciszy, mówi coś, co od tamtej pory odbija się echem w mojej głowie. Mówi, dziadku, czy masz czasem wrażenie, że nic z tego, co robisz, tak naprawdę nie ma znaczenia? Mam na imię Józef i mam 84 lata. Widziałem wojny, przeżyłem kryzysy, doświadczyłem rodzinnych tragedii i osobistych porażek, których nikomu bym nie życzył. A pytanie mojego wnuka mną wstrząsnęło, bo ja sam zadawałem sobie to samo pytanie niezliczoną ilość razy. Różnica jest taka, że ja jestem u kresu życia i patrząc wstecz nie mogę już niczego zmienić. On dopiero na początku, przed nim długa droga. W tych dniach, patrząc na mojego wnuka i na siebie, w końcu zrozumiałem coś ważnego. Żyjemy w świecie opętanym wpływem, obsesyjnie skupionym na znaczeniu. Każdy chce zostawić ślad, zmienić świat, być zapamiętanym. Widzę to wszędzie. Ludzie gonią za marzeniami, które ich zdaniem uczynią ich ważnymi. W internecie publikują rzeczy, których nie powinni, w nadziei na aprobatę, mierzą swoją wartość liczbą gratulacji, jakie otrzymują. I rozumiem to. Naprawdę rozumiem. Ale po 84 latach spędzonych na tej planecie nauczyłem się jednego. Rzeczy, które naprawdę są ważne, w danej chwili wydają się zwyczajne. Chcę wam opowiedzieć o mojej sąsiadce Jadwidze. Przez 43 lata mieszkała 2 domy dalej. Jadwiga była nauczycielką. Nigdy nie wyszła za mąż, nie miała własnych dzieci. Przez całą karierę uczyła 2. klasy w tej samej szkole podstawowej. Gdy przeszła na emeryturę, zorganizowano małe spotkanie w szkolnej sali gimnastycznej. Przyszło około 25 osób. Nie było kamer, nie było pamiętnych przemówień. Dostała tabliczkę i bukiet kwiatów. Rok później cicho zmarła we śnie. Na jej pogrzebie spodziewałem się skromnej frekwencji. Jadwiga zawsze była osobą wyjątkową, ale nie rzucającą się w oczy. Tymczasem kościół był wypełniony po brzegi, nie było nawet miejsc stojących. A ludzie jeden po drugim wstawali, by mówić. Lekarz powiedział, że Jadwiga była pierwszą osobą, przy której poczuł się inteligentny. Kobieta prowadząca organizację pozarządową powiedziała, że gdy wszyscy się poddali, Jadwiga nauczyła ją czytać. Mężczyzna po 50 powiedział, że przyprowadził swoją córkę, by została nauczycielką właśnie dzięki Jadwidze. Historia za historią, odmienione życia, zmienione drogi, wszystko przez kobietę, która myślała, że po prostu dobrze wykonuje swoją pracę. Jadwiga nigdy nie próbowała zmieniać świata. Nie chciała być rozpoznawalna. Dzień po dniu przychodziła i skupiała się na dzieciach przed sobą. Uczyła się ich imion. Zauważała, z czym mają trudności. Zostawała do późna, by pomóc im zrozumieć ułamki czy pisownie. Nie było w tym nic efektownego. Nic, co trafiłoby na nagłówki, a jednak jej wysiłki i drobne gesty, które zmieniały życie ludzi wokół niej, rozchodzą się do dziś, dekady później, poprzez osoby, których nigdy nie pozna. Myślę, że rozumiemy to na opak. Wydaje nam się, że bycie ważnym oznacza bycie na widoku, bycie aprobowanym przez wszystkich, zapamiętanym przez tłumy. Ale życie tak nie działa. Życie składa się z małych momentów między ludźmi, z rozmowy, która zmienia czyjeś życie, ze wsparcia w chwili, gdy ktoś jest o krok od poddania się, z bycia obok, nawet gdy to niewygodne, z słuchania, gdy ktoś chce mówić. Kiedy to się dzieje, nie czuje się tego jako czegoś ważnego. Wydaje się zwyczajne, rutynowe, łatwe. Gdy miałem 37 lat, przechodziłem trudny okres. Praca stawała się coraz cięższa. Miałem mało pieniędzy, piłem więcej niż powinienem, spałem mniej niż potrzebowałem. Czułem się jak nic nie wart. Pewnego wieczoru siedziałem w samochodzie przed barem, próbując zdecydować, czy wejść, gdy mężczyzna, którego prawie nie znałem, Jan, zapukał w szybę. Spotkaliśmy się wcześniej może 2 razy. Powiedział, że idzie na kawę i zapytał, czy chcę dołączyć. Tyle. Żadnej wielkiej interwencji, żadnych kazań, tylko kawa. Siedzieliśmy w kawiarni przez 2 godziny. Nie pytał, co jest nie tak. Nie próbował niczego naprawiać, po prostu rozmawiał o zwykłych rzeczach. O swoich dzieciach, o książce, którą czytał, o podróży sprzed lat. To było całkiem zwyczajne. Gdzieś w trakcie rozmowy coś we mnie się uspokoiło. Nie poszedłem do tego baru i wróciłem do domu. Nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy, ale ten moment był ważny. Zmienił bieg mojego wieczoru, może mojego życia, a Jan pewnie zapomniał o tym już następnego ranka. I o to właśnie chodzi z byciem ważnym. Prawie nigdy nie jest to dramatyczne. Nie ogłasza się samo.
Nie dostajesz powiadomienia, że to, co zrobiłeś, zmieniło czyjeś życie. Najczęściej nigdy się tego nie dowiesz. Robisz coś, co wydaje ci się drobne, a dla kogoś innego jest wszystkim. A ty idziesz dalej, myśląc, że to do niczego nie doprowadziło. Moja żona Stanisława pisała listy, prawdziwe listy ze znaczkami. Pisała do naszych dzieci, gdy były na studiach. Pisała do starych przyjaciół, których nie widziała od lat, do kuzynów, sąsiadów, do każdego, kto przyszedł jej do głowy. A ja się z niej naśmiewałem. Stanisławo, teraz są telefony, zadzwoń, mówiłem. Ona uśmiechała się i pisała dalej. Zmarła 8 lat temu. Lata później znalazłem pudełka pełne listów, które ludzie do niej pisali. I niemal w każdym ktoś pisał o tym, jak ważne były dla niego jej listy, że niektóre przechowywał przez lata. Czytał w trudnych chwilach. Nie próbowała być ważna. Po prostu wyciągała rękę, a to było niewiarygodnie ważne. Chciałbym, żeby ktoś powiedział mi to, gdy byłem młody. Żeby twoje życie było ważne, nie musi być niezwykłe, a nawet nie powinno. Pragnienie bycia ważnym, pragnienie wyróżniania się, miażdży ludzi. Sprawia, że czują, iż ich zwyczajne życie nie wystarcza, że bycie dla rodziny, uczciwe wykonywanie pracy, życzliwość wobec obcych, jakby nic z tego się nie liczyło, bo nie wygląda imponująco. Ale prawda jest taka, że niemal wszystko, co trzyma nasz świat w całości, jest robione przez ludzi, których nikt nie zapamięta. Rodziców budzących się w środku nocy przy chorych dzieciach, pracowników, którzy przychodzą na czas i dobrze wykonują swoją pracę, przyjaciół, którzy zauważają czyjś ból i pytają, co się stało, wolontariuszy rozdających jedzenie, sprzątających parki, odwiedzających szpitale, ludzi, którzy segregują śmieci, odstawiają wózki sklepowe na miejsce. Małe, niepozorne działania, które zapobiegają rozpadowi wszystkiego. Chcesz wiedzieć, czy jesteś ważny? Spójrz na ludzi tuż przed sobą. Czy naprawdę przy nich jesteś? Czy jesteś uczciwy? Czy jesteś życzliwy, nawet gdy nie musisz? Czy dotrzymujesz słowa? Czy robisz miejsce na cudzy ból? Czy świętujesz cudzą radość? Te pytania nie zaprowadzą cię na nagłówki, nie powiększą twojej platformy ani zasięgu, ale określą, czy twoje życie naprawdę ma sens. Często myślę o pytaniu mojego wnuka, czy to, co robię, naprawdę jest ważne? I zdałem sobie sprawę, że problemem jest samo pytanie, bo gdy pytamy, czy jesteśmy ważni, najczęściej już czujemy się niewystarczający. A bycie ważnym tak nie działa. Bycie ważnym jest cichsze, bardziej osobiste. To robienie swojej pracy najlepiej, jak potrafisz, albo wybieranie tego, co słuszne za każdym razem. To wiedza, że twoja obecność lub jej brak robi prawdziwą różnicę dla prawdziwych ludzi. Gdy mój wnuk miał 9 lat, bardzo bał się jazdy na rowerze, bał się upadku. Przez 4 tygodnie jednego lata, każdego dnia przez 20 minut, po prostu siedziałem z nim na siodełku. Nie naciskałem, nie moralizowałem, po prostu byłem tam, aż się przyzwyczaił. Pod koniec lata potrafił jeździć. Teraz ma 21 lat i prawdopodobnie nie pamięta już tego strachu przed rowerem. Ale ja pamiętam, bo wiem, że gdybym nie był cierpliwy i konsekwentny, ten lęk mógłby zostać z nim na zawsze. To właśnie jest bycie ważnym. Nie dlatego, że to imponujące, ale dlatego, że prawdziwe. Im jestem starszy, tym bardziej widzę, jak wiele z rzeczy, za którymi gonimy, znika. Status przemija. Sukcesy bledną. Ludzie zapominają o osiągnięciach szybciej niż ci się wydaje, ale nie zapominają, jak się przy tobie czuli. Nie zapominają, że byłeś obok. Nie zapominają, że widziałeś ich, gdy czuli się niewidzialni. To zostaje. Rozchodzi się dalej w sposób, którego nigdy do końca nie zrozumiesz. 2 dni temu wstąpiłem do sklepu na zwykłe, codzienne zakupy. Od razu zauważyłem, jak zmęczona była młoda kobieta przy kasie. Miała bladą twarz, pod oczami ciemne kręgi po nieprzespanych nocach, poruszała się powoli, jakby była całkiem wyczerpana. Jak większość ludzi, mógłbym po prostu zapłacić i wyjść. Każdy ma swoje problemy. Ja też. Mogłem tak zrobić, ale coś mnie powstrzymało. Zapytałem ją, jak się czuje. Ale to nie było rzucone od niechcenia po to, jak leci. Naprawdę zapytałem. Najpierw się zdziwiła, jakby nie była pewna, czy powinna odpowiedzieć. Potem zaszkliły jej się oczy i powiedziała, że jej mama jest chora, dlatego pracuje na 2 zmiany. Rozmawialiśmy przy kasie jakieś 10 minut. To było krótko, ale w tamtej chwili wydawało się długo. Powiedziałem jej, że to, co robi, jest bardzo honorowe i godne szacunku, że nie każdy potrafiłby na takie poświęcenie. Dodałem, że jej mama ma ogromne szczęście, mając takie dziecko. To nie były wielkie słowa, tylko proste, szczere zdania. Gdy odchodziłem, podeszła cicho i powiedziała: dziękuję za tę szczerą rozmowę. Czy ta rozmowa zmieni świat?
Prawdopodobnie nie. Świat będzie się kręcił dalej. Ale czy miała znaczenie dla niej w tamtej chwili? Myślę, że bardzo. Czasem maleńki moment i szczere słowa drugiego człowieka sprawiają, że czujesz się wartościowy. I to jest moja odpowiedź dla wnuka i być może dla ciebie. Tak, to co robisz jest ważne, ale prawdopodobnie nie w taki sposób, jak myślisz. Jest ważne w małych chwilach, w tych niepozornych, w momentach, których nie wrzucisz do internetu, ani nie wpiszesz do cefi. Jest ważne, gdy wybierasz cierpliwość zamiast gniewu, gdy mówisz prawdę, choć łatwiej byłoby skłamać, gdy pomagasz komuś, gdy nikt nie patrzy, gdy zostajesz, choć łatwiej byłoby odejść. Życie nie musi być spektaklem, żeby było ważne. Wystarczy, że będzie uczciwe, obecne i życzliwe. A to jest trudniejsze niż się wydaje, bo wymaga uwagi, przychodzenia nawet wtedy, gdy jesteś zmęczony, troski nawet wtedy, gdy to niewygodne. Ale prawdziwy sens mieszka właśnie tam, nie w blasku reflektorów. Mam 84 lata. Nie zostało mi wiele czasu. I gdy myślę o tym, co chciałbym, żeby znaczyło moje życie, nie myślę o nagrodach ani o uznaniu. Myślę o ludziach, których dobrze kochałem. O chwilach, gdy byłem naprawdę obecny. O momentach, gdy pomagałem bez potrzeby uznania. O rozmowach, w których naprawdę słuchałem. To były rzeczy ważne. I to one po mnie zostaną. Jeśli to, co opowiedziałem, poruszyło cię, będę wdzięczny, jeśli wyślesz to wideo komuś, kto potrzebuje to usłyszeć. Zostaw komentarz i napisz, co chciałbyś zmienić w swoim życiu. A jeśli chcesz więcej takich rozmów, zasubskrybuj. Zanim skończę, mam jeszcze kilka nauk do przekazania i chciałbym powiedzieć je ludziom, którzy naprawdę chcą słuchać.